Witam dziś ze Schwarzwaldu. Dziś porozmawiamy o bogactwie i o pieniądzach. Jaka jest zależność bogactwa i pieniędzy? Czy to jest to samo, czy jednak to jest trochę co innego? Do zobaczenia w następnej części. Bogactwo i pieniądze. Chcę tutaj wyjaśnić jeden z mitów, bo mam wrażenie z komentarzy, z maili, niektórzy z moich widzów mylą bogactwo z pieniędzmi. Myślą, że bogactwo to są pieniądze, że czym więcej pieniędzy ktoś ma, albo powiedzmy jest w społeczeństwie, tym bogatsze jest to społeczeństwo. Że na przykład rząd powinien dawać pieniądze ludziom, żeby byli bogatsi. I muszę wam powiedzieć, że to jest jedno wielkie nieporozumienie. Bogactwo to nie są pieniądze. Co to jest bogactwo? Bogactwo to są towary, usługi, środki produkcji, wszystko to fizyczne, ale też intelektualne, co nas otacza. Własność fizyczna i własność intelektualna. To jest bogactwo. W zasadzie bogactwo można porównać z kapitałem. Ale kapitał i bogactwo to nie są pieniądze. Żeby to wam wytłumaczyć, to zrobimy mały eksperyment myślowy. Załóżmy, że w państwie każdy ma jakąś liczbę pieniędzy, oczywiście jest określona liczba towarów, nieruchomości, usług, środków produkcji, ziemi, budynków itd., itd. Jakichś dóbr konsumpcyjnych, być może telewizorów, samochodów itd., itd. I teraz w pewnym momencie państwo mówi: my teraz zrobimy z was wszystkich milionerów. To znaczy, że każdy może przyjść do banku i dać wszystkie swoje pieniądze, na przykład masz 100 zł, masz 1000 zł, masz 100 tysięcy złotych i państwo za każdą złotówkę da ci 1000 zł. Czyli jak przyniesiesz 1000 zł, to dostaniesz od państwa 1 000 000 złotych z powrotem, ale to jednokrotnie będzie robione, tak? Czyli każdy może raz przyjść ze starym banknotem i dostanie jakby nowy banknot 100 złotowy, który ma 100-krotnie albo 1000-krotnie większą wartość, większy nominał. No i teraz zastanówmy się, oczywiście każdy z Polaków biegnie do banku i zamienia swoje stare złotówki na nowe, czy stare banknoty na nowe i w tym momencie ma 1000 razy więcej pieniędzy. Tak? I teraz można się zastanowić, czy on jest 1000 razy bardziej bogaty, ten Polak. I czy społeczeństwo jest 1000 razy bardziej bogate? I odpowiedź brzmi oczywiście nie, no bo skoro każdy ma 1000 razy więcej, liczba towarów, liczba tego bogactwa, tego kapitału w społeczeństwie w ogóle nie wzrosła. W dalszym ciągu jest tyle samo ziemi, tyle samo domów, tyle samo samochodów, telewizorów, chleba, śliwek i fryzjerów, czy tam usług fryzjerskich, gastronomicznych itd., itd. Tyle samo firm, które działają, kopalni, niezależnie od tego, czy każdy, powiedzmy, miał wcześniej 1000 zł, a teraz ma 1 000 000 złotych. Co się zmieniło? To się zmieniło tylko to, że teraz jak pójdziesz i powiesz, że załóżmy, że wcześniej kosztował 5 zł chleb i teraz pójdziesz z twoimi pieniędzmi, to ten chleb już nie będzie kosztował 5, tylko 5000, bo każdy przychodzi z 1000-krotnie większą gotówką i po prostu tego chleba by po starych cenach zabrakło. Te ceny się bardzo szybko wyrównują i po prostu społeczeństwo w ogóle nie jest bogatsze, ma tą samą liczbę dóbr do dyspozycji, tylko ma po prostu więcej papieru w obrocie. Albo po prostu papier o większym nominale, większych cyfrach. I to pokazuje, że pieniądze nie są bogactwem. Pieniądze mogą w pewien sposób krótkoterminowo przechowywać bogactwo, oczywiście tylko pod warunkiem, że one nie są inflacjonowane
i one są twardym pieniądzem. Co to jest twardy pieniądz? O tym mówiłem na wielu innych filmach i będę mówił jeszcze w przyszłości, dlaczego potrzebujemy też twardego pieniądza i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym filmie chciałem właśnie wyjaśnić ten mit i tą różnicę między bogactwem i pieniędzmi. Pieniądze nie są bogactwem, pieniędzy można wyprodukować nieograniczoną ilość, o czym każdy bank centralny wie i często to komunikuje. Fed ostatnio też bardzo często powtarza, że mogą wydrukować dowolną ilość pieniędzy, jaka będzie potrzebna, żeby na przykład w jakiś sposób zastymulować gospodarkę. Jeśli powiedzmy Fed wydrukowałby drugie tyle pieniędzy, ile jest już, no to czy w jakiś sposób gospodarka światowa by była bogatsza? Nie, oczywiście nie, no bo jest tyle samo dóbr i tak dalej materialnych. Oni mogą spróbować w jakiś sposób stymulować, może pobudzić gospodarkę, ale to jest całkowicie już inny temat. To tyle na dziś. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi oczywiście łapkę w górę, jeśli nie w dół, zasubskrybuj i udostępnij ten film znajomym, bliskim. Kiedyś Ci za to podziękuję. Ja tutaj dużo mówię o ekonomii, o pieniądzu, mówię też o robieniu rzeczy wielkich, o robieniu rzeczy niemożliwych. Mówię o tym, jak myślą i działają najlepsi przedsiębiorcy na świecie. Jak myślą i działają dolarowi miliarderzy. Jak wiesz, znam kilkudziesięciu dolarowych miliarderów i niektórzy z nich są moimi przyjaciółmi, więc jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Ze Schwarzwaldu życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.